Historia i nowoczesność. Te dwa elementy łączą się w apartamencie, który chcę Wam dziś pokazać. A jesteśmy w miejscu naprawdę wyjątkowym, na wyspie Spichrzów w Gdańsku. Zobaczcie sami. Wnętrze gdańskiego apartamentu w nieoczywisty sposób łączy dziedzictwo wielokulturowego miasta z tysiącletnią tradycją, akcenty industrialne oraz światowy design. Tak oryginalny mariaż scalają wspólne barwy i faktury znane każdemu, kto odwiedza to nadmorskie miasto. Szczegóły przybliża architekt Jan Sikora z pracowni Sikora Wnętrza. To cegła jest tym elementem, który z Gdańskiem się kojarzy. No i druga rzecz, dokąd się udajemy do Gdańska? Do Brzeźna, nad morze, bo morze jest błękitne, ale ten błękit to nie jest taki błękit lazurowy, tylko to jest błękit złamany, lekko przydymiony i te dwa wpływy stanowią tło. Do tego oczywiście dodałem dwie rzeczy, które są dla mnie bardzo ważne. Mamy Stocznię Gdańską, czyli to dziedzictwo industrialne i ona znalazła swoje odbicie w elementach stalowych. No i drugi wpływ, przecież trzeba było to z czymś skontrastować miękkim. No i tym właśnie jest współczesny design światowy, który przyjechał do nas z każdego w zasadzie kontynentu. Na tym inwestorzy jednak nie poprzestali. Ich kolejnym zamierzeniem było optyczne powiększenie wnętrza i nadanie mu lekkości w postaci szklanych ścian. Gdy tylko usłyszałem o tym, żeby zrobić taką łazienkę przeszkloną i sypialnię, bo to też jest oryginalne, od razu poczułem, że jest to świetne wyzwanie, że można to fajnie zakomponować w ten sposób, że ściana z szafą, która oddziela sypialnię od łazienki, jest zarazem ścianą z lustrem. Po drugiej stronie wystarczyło dodać drzwi przejściowe, schować te drzwi za tą szafą i w ten sposób mamy taką fajną wnękę. Szklane szyby optycznie zwiększają nam przestrzeń, bo nie stanowią bariery, to po pierwsze. Po drugie, powiększenie wnętrza następuje przez elementy, które stanowią całościowe wykończenie powierzchni. Mówimy o zastosowaniu podłogi drewnianej, która przechodzi przez całe wnętrze poza łazienką. Dlatego, że taki hardware drewniany mamy na suficie, czyli te belki, to chcieliśmy, żeby podłoga była trochę spokojniejsza, ale mimo wszystko, żeby miała w sobie taki rys właśnie historyzujący. I tutaj również szukaliśmy takiego produktu, znaleźliśmy Mafi. Podłoga jest bardzo wyjątkowa, powstaje na nasłonecznionych odpowiednio stokach, w wyniku czego drewno jest dużo twardszym drewnem. Wiemy, że będzie się szlachetnie starzeć. To też jest cechą produktów wysokiej jakości. Kolejna rzecz, sęk w kolorze czarnym, no to jest to coś odważnego, co idealnie pasuje do takiego wnętrza. Tak unikalne kolekcje podłóg możecie zobaczyć na żywo w salonie Interior Park w Gdyni. Jeszcze jeden ważny szczegół. Zauważcie, że wierzchnią warstwę deski stanowi dębina o grubości 4 mm. Producent Mafi jako jedyny na rynku stosuje dębinę o tej samej grubości również w spodniej warstwie deski. Dzięki temu podłoga nie odkształca się mimo sezonowo zmiennych warunków wilgotności w mieszkaniu. Można ją również stosować na ogrzewanie podłogowe. Bogatą kolekcję podłóg oraz szeroką ofertę artykułów wyposażenia wnętrz, w tym ceramikę sanitarną firmy Simas, która w tym apartamencie także znalazła swoje miejsce, kupicie w salonie Interior Park. Więcej informacji w opisie tego odcinka. Kuchnia w takiej formie otwartej znowu nawiązuje do tego, jak kuchnia wyglądała w bardziej zamierzchłych czasach. Nie każdy o tym wie, że kiedyś wręcz był to typowy stół, na którym były półki, ale ona jest dopasowana do tego wnętrza. Więc pierwsze co, ponieważ jest ona częścią salonu, nie wykracza poza pewną wysokość, poza takim elementem, który jest figurą, czyli lodówką smek. Niemniej jednak reszta elementów jest utrzymana na wysokości blatu, żeby formalnie górne szafki nas nie przytłaczały. Półki są głębokości górnych typowych szafek około 30 cm i na tych półkach można zakomponować elementy, które stanowią także wystrój wnętrza. Wyspa jest elementem szalenie jednoczącym i niezwykle gościnnym. Jest ukłonem w stronę zaproszenia, czyli stań po drugiej stronie, bądź razem ze mną. Kolejna rzecz, jeżeli mamy posadzkę,
to ona wchodzi jako drewniany element do środka, okala wyspę, ale na środku mamy tak pod kątem wykonane kafle, które właśnie zbierają te rzeczy, które mogą spać właśnie na linii zlew. Kuchenka. Jeżeli mówimy o kuchence, to znowu, żeby nie przytłaczać wyciągiem, jest on zamontowany jako element ukryty w wyspie. Uchwyty też są autorskie, są wykonane ze stali, bardzo wygodne i praktyczne. Też mamy ukryte cargo, dużą ilość szuflad, więc to wszystko w takim kompaktowym apartamencie myślę, że jest w odpowiednio wyważonych proporcjach. Jeśli szukacie najnowszych trendów i niepowtarzalnych mebli z całego świata do Waszych wnętrz, lokali usługowych czy restauracji, to zapraszam Was do kontaktu z dostawcą, firmą Solid Base. Metoda nasza pracy, oprócz pracy z lokalnym kontekstem, to jest także praca z światowym kontekstem. Wszystkie meble, które tutaj są, od stołu owal przez fotele, wydaje mi się, że nigdy w Polsce nie były zastosowane. Są to meble wyjątkowe, no ale sprowadzenie ich to jest również wielka sztuka. No jak z drugiego końca świata sprowadzić coś z Australii, na co się czeka 4 miesiące. Nasi dostawcy znowu się tego nie boją. Wyznacznikiem często wnętrza innowacyjnego i ciekawego jest to, że wykonawcy mówią, tego się nie da zrobić. Jeżeli tak mówią, to ja myślę, świetnie, róbmy. Pomysłem na łazienkę było stworzenie takiej przestrzeni, która jest przestrzenią niezwykle zaciszną, takiej łaźni. A stąd była to bezpośrednia inspiracja, żeby trochę skontrastować to wnętrze i pójść w przestrzeń elegancką, ale jednak przestrzeń w pewien sposób ukrytą, trochę niedostępną. Można powiedzieć, że dobrze zaprojektowane wnętrze buduje relacje. Ja jestem najbardziej dumny z tego, że udało się z jednej strony stworzyć wnętrze oryginalne, z drugiej strony nawiązujące do lokalnego kontekstu, ale przede wszystkim stworzyć wnętrze, które jest wnętrzem, z którym identyfikują się mieszkańcy.